Siemanko, z tej strony Rocker, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam właśnie jak zrobić taką oto autorską grę hazardową, chyba tak to można nazwać. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, więc bez przedłużania zaczynajmy. Dobra, takich rzeczy potrzebujemy do zbudowania całego mechanizmu i od razu mówię, że za chwilę dosyć istotna informacja, także nie przewijajcie. A teraz oczywiście możecie sobie zrobić screena, jeżeli chcecie. No i dobra, czas na ważną informację. Jeżeli boicie się, że dosyć drogo wyniesie was cała budowa, bo jednak jest dosyć sporo tych torów do postawienia, to pamiętajcie, że w dalszym ciągu tory da się skopiować. Jeżeli chcecie to zrobić, wystarczy, że zbudujecie sobie taki oto mały mechanizm, który nie jest aż tak drogi, bo jednak te 3 bloki szlamu w przeliczeniu na tory, które możemy mieć z tego mechanizmu, to jednak o wiele bardzo się opłaca. No i jak widzicie, możemy sobie tak skopiować tory. Od razu mówię, że czasami może się coś zaciąć i te tory jakby nie będą nam wyskakiwać, ale wtedy najlepiej popróbować sobie zrobić kilka takich mechanizmów, a macie gwarancję, że będziecie mogli sobie skopiować tory i możecie tak naprawdę przedłużać sobie potem tam kolejkę ile chcecie. Dobra, ogólnie nie wiem, czy większość z was będzie robić to na platformie, czy nie. W każdym bądź razie tak, trzeba postawić sobie bloki z odstępem 3 kratek. Taki o. I ogólnie mówię, że ten mechanizm możecie sobie przedłużać, możecie zrobić więcej tych tras. Ja zrobię na 4 i tutaj tych nazwijmy to punkty kontrolne, w dalszym ciągu materiału będzie to lepiej zrozumiałe, aczkolwiek będą to punkty kontrolne. Dobra, i gdy mamy to już zrobione, wypadałoby postawić sobie tory. Tory będą aktywacyjne i te zasilane. I teraz tak, tory aktywacyjne trzeba postawić przed każdym z bloków, tych co są dalej. A tory te zasilane to po prostu wszędzie indziej i porówno na każdym z tych wszystkich torów, które tras bardziej, trzeba to po prostu w taki oto sposób postawić, a na wierzch tych torów trzeba będzie postawić, na wierzch torów aktywacyjnych trzeba będzie postawić lampy, no i w taki oto sposób trzeba zrobić wszystkie pozostałe trasy. Także widzimy się za chwilę. Jak macie to już skończone, teraz pod każdym z tych bloków musicie zrobić sobie przerwę i ustawić sobie czerwone pochodnie w taki oto sposób. Teraz tutaj będą kolejne pochodnie. I obecnie będziemy robić system, który nam będzie losował, czy właśnie wagonik pojedzie do przodu, czy jednak nie. Teraz tutaj dajcie sobie przekaźniki, każdy z nich spowalniacie na 1 tick. Teraz zrobicie sobie miejsce na 3 sztuki redstone'a w taki oto sposób. Teraz wszędzie dajecie redstone. I teraz dajecie sobie w tym oto miejscu komparatory. Teraz tutaj podajniki skierowane w górę, a następnie leje skierowane w dół. Potem będzie wiadomo część dla ciekawskich i tu bardziej wytłumaczę jak to wszystko działa. Na razie po prostu zróbcie w taki oto sposób. No i dobra, wykopcie sobie dziury w pozostałych częściach i poprowadźcie sobie do tego taki oto ciąg przekaźników. W sumie to będzie spam przekaźników, także o przekaźniki się nie martwcie. Ich trzeba będzie dużo postawić. Także robicie to samo co tutaj. Teraz stawiacie sobie 3 przekaźniki, w sensie 3 rzędy przekaźników. Ich najlepiej nie spowalniajcie w ogóle, bo potem będą dziwne wyniki wychodzić końcowe. I taki oto segment po prostu róbcie do końca, aż do ostatniego punktu kontrolnego. Oczywiście jeżeli chcecie do tych punktów kontrolnych może być więcej, ale musicie się liczyć wtedy, że ten spam przekaźników może wam kompa zlagować. Dobra, także
Widzimy się za chwilę. Dobra, czas zabrać się za budowę części mechanizmu, która nie jest aż tak istotna, aczkolwiek na pewno bardzo fajna, która pozwoli nam na wystrzelenie fajerwerki tylko i wyłącznie wagonikowi, który dotrze na linię mety jako pierwszy. Reszta wagoników już cóż nie będzie miała aż tak widowiskowego zakończenia swojej trasy. Ale dobra, aby to zrobić tak, potrzebujecie dać sobie podajniki skierowane w górę. Następnie trzymając shifta leje, które będą połączone w taki oto sposób. Teraz na te leje kładziecie sobie dozowniki, które też są skierowane w górę oraz obok dozowników w taki sposób leje dołączacie. I teraz tak, od tego leja dajecie sobie 2 bloki, tak od każdego. Tutaj dajecie sobie po komparatorze, tutaj redstone, następnie tutaj czerwone pochodnie. Teraz w tym oto miejscu i w tym oto miejscu dajecie sobie czerwone pochodnie. Tutaj dajecie sobie przekaźniki. A tutaj dajecie sobie redstone. Całe 8 sztuk. Dobra, no a z drugiej strony też sobie możecie dać od razu przekaźniki i trochę redstone'a i zaraz do tej części mechanizmu wrócimy. Dobra, odbijamy na drugi koniec mechanizmu. W tym oto miejscu dajecie sobie dozowniki, które będą nam te wszystkie wagoniki wypychać. Na nie dajecie sobie redstone i teraz dajecie sobie czerwoną pochodnię w tym oto miejscu. Tutaj możecie dać sobie blok. Kolejną czerwoną pochodnię w tym oto miejscu. I teraz tutaj dajecie sobie przekaźnik oraz redstone. I na wierzch tego wszystkiego możecie sobie zbudować małą platformę. Ok, teraz w miejsca, gdzie będą główne rzeczy, które będą nam wszystko uruchamiać, możecie dać sobie jakieś ładniejsze bloczki. Teraz dajcie sobie dźwignię i 2 przyciski. I teraz od tego bloku poprowadzimy sobie po prostu dróżkę, która dojdzie nam aż do tego miejsca. Także wystarczy, że dacie sobie a zresztą zobaczycie. Także robicie coś takiego. Wiadomo, kontrolne przekaźniki, aby tego sygnału starczyło. No i dobra, teraz możemy zobaczyć, czy sygnał dochodzi. Powinno być git. Dobra, teraz zabierzemy się za system, który nam to wszystko będzie losował, bo to tutaj odpowiada za to, czy wagonik się ruszy, czy nie, ale coś jednak to musi uruchamiać. Także, aby to zrobić, dajecie sobie tutaj dróżkę z redstone'a w ten oto sposób. Następnie dajecie sobie przekaźnik, komparator i w tym oto miejscu musicie sobie dać 8 lejów, które będą skierowane w taki oto sposób, aby no, po prostu skierowane do siebie, trzymając shifta, żeby była taka jakby pętla, żeby po prostu to się wszystko zapętlało. Teraz w tym miejscu dajecie sobie czerwoną pochodnię i łączycie sobie to miejsce z tym miejscem, aby można było wyłączać i włączać to wszystko. I teraz możecie sobie dorobić lampy, które robicie w tym oto miejscu. Tutaj stawiacie sobie 2 bloki, tutaj dajecie sobie komparator, przekaźnik i tutaj dajecie sobie 4 czerwone pochodnie. I w miejsca, w
których obecnie pochodnia się nie świeci, dajecie sobie po lampie. No i oczywiście robicie to samo też z drugiej strony. Dobra, gdy macie to już zrobione, teraz w tym oto miejscu musicie dać tory aktywacyjne, a tutaj możecie sobie to udekorować chociażby dywanami czy innymi blokami, no jak tam wolicie. I ostatnia rzecz nam została tak naprawdę do zrobienia, mianowicie uzupełnienie wszystkiego. W tym oto miejscu potrzebujecie dać sobie jakikolwiek blok czy item, byle żeby był jeden. W tym oto miejscu do tych podajników będziemy sobie wkładać najlepiej jakieś itemy typu łopata i stagi bloków. I o co z nimi chodzi? Jeżeli hopper wylosuje łopatę, to wagonik się poruszy. Jeżeli wylosuje blok, to się nie poruszy. Czyli im więcej łopat, tym lepiej dla wagonika. Ja ustawię 66% szans na poruszenie się i 33% na nie. Jeżeli chcecie, możecie to zmienić. Najlepiej oczywiście, jeżeli tylko dacie wszędzie porówne szanse, żeby nie faworyzować żadnego z wagoników, ale to już od Was zależy. W tym miejscu, jeżeli macie jeszcze w ekwipunku leje i się zastanawiacie, po co zostały, no to możecie sobie po prostu zrobić takie krótkie sortowanie tego wszystkiego i w tym miejscu dać sobie skrzynkę, żeby do niej uzupełnić wagoniki. Także zostało jeszcze nam uzupełnienie tylko jednej rzeczy oprócz wagoników. Także jesteśmy na dobrej drodze do skończenia tego całego mechanizmu. Dobra, to tam niech się zrobi. I teraz co? Zostało nam tylko uzupełnienie fajerwerek, które musicie sobie włożyć do podajników. Dobra, w międzyczasie okazało się, że jednak zrobiłem troszkę źle. I tutaj to całe musicie przesunąć o jedną kratkę w bok. A te przekaźniki najlepiej spowolnicie sobie na 3 tick. Dobra, tak, to jest cały mechanizm, spokojnie, nie będzie już więcej błędów. Jak pewnie dobrze zgadliście, jednak był błąd. Także z faktu, że już to dogrywam, to jest kolorowo. Ale tak, musicie zmienić po prostu tylko tutaj sygnał, żeby on nie szedł w tym oto miejscu. Bo na odcinku jest chyba gdzieś tutaj, że idzie, to musicie to po prostu pod tym poprowadzić. No, także tyle. Przeniosę się dla pokazu tutaj, bo jednak jak sami wiecie, na potrzeby mechanizmów swoich nigdy ich nie dekoruję, ale jednak ten jest tak wciągający i taki fajny, że musiałem go budować i udekorować. Ale dobra, żeby cała gra wystartowała, to tak, klikacie sobie ten przycisk. Jeżeli lampy Wam się zapalą, to znaczy, że jest git. Teraz klikacie sobie ten przycisk. Powinny Wam się wysunąć wagoniki. I teraz klikacie dźwignię, która nam to wszystko uruchomi. Teraz w komentarzu możecie napisać, obstawić, który wagonik dojedzie na metę jako pierwszy. Ja od razu mówię, że naprawdę dużo miałem zabawy i frajdy z budowaniem tego, choć było dużo błędów i było ciężko. Za chwilę będzie część, w której to wytłumaczę, też jak działa ten mechanizm, wiadomo, chwila do ciekawskich. Wiem, że dosyć, większość osób raczej do tego momentu nie wytrwa, ale na teraz muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę całkiem fajny mechanizm i oczywiście jeżeli Wam się spodoba, no to wiadomo co robić. No jak widzicie, wygrał wagonik koloru żółtego i jak widzicie tylko wagonik, który dojechał tam jako pierwszy, miał wystrzeliwaną fajerwerkę, a reszta już nie. Dobra, czas na chwilę dla ciekawskich. Ogólnie, jeżeli dotrwaliście jakimś cudem do tego końca, to naprawdę bardzo Wam dziękuję. Napiszcie też komentarz, czy w ogóle chcecie mieć jakby taką część, w której właśnie to wszystko tłumaczę, czy jednak jest ona dla Was zbędna. A teraz przejdźmy do tłumaczenia. Ogólnie tak, zacznijmy sobie od tego oto przycisku. Jest to wiadomo system, który po prostu nam prowadzi sygnał do
tego całego mechanizmu, który wystrzeliwuje nam tylko fajerwerkę, gdy pierwszy wagonik tam dojedzie. Dobra, jak to działa? Jeżeli będzie brak, jeżeli w którymś z tych dozowników, obojętnie którym, będzie on po prostu pusty, to wyłączy on czerwone pochodnie i wyłączą też te czerwone pochodnie, przez co te leje już nie będą zablokowane i będą po prostu mogły wciągnąć te fajerwerki, które nie zostaną użyte. Dlatego, no, jak teraz widzicie, zabiorę ją tylko na chwilę i teraz jak włożę, to ona od razu też jakby zostanie skasowana, dokładnie przeniesiona w to oto miejsce. Ten kolorek błękitny to jest po prostu lampy, to nie trzeba tłumaczyć. Pomarańczowy, no to po prostu prowadzenie tego wszystkiego. Najciekawsze jest chyba to losowanie. Trochę tam już mówiłem o tym, aczkolwiek jeszcze raz wspomnę, że robiąc sobie taki oto sortownik, bardziej takie losowanie, to właśnie jak wylosuje się łopata, to jak zobaczycie sobie, da to sygnał aż 3 bloków i wtedy da to tak długi sygnał, że dotrzą do przekaźnika, a jeżeli byłby tutaj jakiś blok, no to będzie on tylko, będzie to jeden blok tylko zapalony, czyli no nie dotrze po prostu. Z kolei tutaj no zielony kolorek to jest po prostu poprowadzenie sygnału tutaj, żeby dozowniki, bo tak, dozowniki po uruchomieniu ich mogą wypluć Wam wagoniki w formie wagonikowej, a nie jako itemu. I w sumie no tutaj jest po prostu, jeżeli jest czerwona pochodnia zapalona, to cały czas jest w tym oto miejscu, nie ruszy się z tego leja. Jeżeli będzie zgaszona, no to się będzie kręciło i kręciło. Jak widzicie, to się czasami pojawia, czasami nie, bo to po prostu zapętla się. No i tamten wagonik sobie dotrze te w sumie wszystkie wagoniki dotrą sobie w to miejsce. Teraz trochę laguje, ale to dlatego, że tamta maszyna jest też włączona. Nawet nie wiem, czy nie tamte dwie. No i co jeszcze mogę powiedzieć na krótko o tym mechanizmie? Możecie sobie oczywiście go przedłużyć, możecie sobie go oczywiście ulepszać. Ogólnie w opisie będziecie mieli w sumie osobę, a bardziej tej osoby kanał, z której zaczerpnąłem pomysł na grę o wagonikach. Jest ona co prawda u niego troszkę mniej zaawansowana, ale jak wiecie, ja musiałem zrobić coś swojego. Dobra, wydaje mi się, że ten odcinek tak już trochę trwa, choć nie wiem, bo moje nagranie pewnie ma parę godzin. Nie wiem, ile teraz trwa film. W każdym razie dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Jeżeli film się Wam spodobał, jeżeli bardziej mechanizm Wam się spodobał, to zostawcie coś po sobie. A przede wszystkim proszę Was o to, żebyście napisali w komentarzu, jaki chcielibyście mechanizm mieć następny, bo zaraz Wam zresztą pokażę. Trochę tych mechanizmów mam na zapas, także nie musicie się o to bać, tak? Kolejne będzie kasyno i inne. Także mechanizmów jeszcze trochę mam do pokazania, także o to się nie bójcie. Aczkolwiek chciałbym prosić Was, abyście to Wy napisali jakiś komentarz, jaki mechanizm mógłbym zrobić w następnym odcinku, bo jest duża szansa, że pojawi się on właśnie na moim kanale, oczywiście z opisem, kto jest pomysłodawcą tego mechanizmu. Także proszę Was o to, żebyście jednak napisali komentarz, jaki mechanizm mogę zrobić na następny odcinek oraz też co mógłbym nagrywać na kanale, bo jak zapewne wiecie, mój kanał powoli się odradza. Czasami idzie to lepiej, czasami idzie to gorzej, ale w każdym razie wiedzcie to, że będę się starał teraz regularnie filmy dawać. Co prawda zaczął się rok szkolny, więc sami wiecie, jak to bywa, ale w każdym razie ten kanał aż tak szybko na razie nie umrze.
Także serdecznie dziękuję jeszcze raz za dotrwanie do końca tego materiału. Jeżeli się spodobał, to oczywiście zostawcie coś po sobie oraz przede wszystkim napiszcie ten komentarz, co chcielibyście za mechanizm mieć w następnym odcinku. Także ja już nie przedłużam i na razie. Trzymajcie się.